Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na zestawienie 10 zapachów na wyjątkowe okazje. To zestawienie to jest moje zestawienie zapachów, po które ja sięgam zawsze, kiedy mam jakąś wieczorną imprezę, wesele, komunię, coś, gdzie chcę. Po pierwsze, zależy mi na tym, żeby ten zapach czuć cały czas i żeby on był ze mną przez cały czas, największą ilość godzin możliwą, więc są to tytany trwałości. A po drugie, to są takie moje po prostu zapachy, po które ja też zauważyłam, że jeżeli mam na myśli wesele, to właśnie spośród tych zapachów zawsze wybieram. Więc przejdźmy może do... One nie będą uszeregowane w żaden sposób. To nie jest od najlepszego do najgorszego. One wszystkie są na tym samym poziomie, po prostu w zależności od chwili, od tego, na co mam ochotę, sięgam po któryś właśnie z nich i zawsze to jest któryś z nich. Więc może przejdźmy już do tego zestawienia. Najpierw, bo tak sobie akurat one są ustawione, więc zacznę od prawej do lewej i to jest Q, właśnie Dolce & Gabbana. To jest bardzo trwały i bardzo elegancki zapach. To jest zapach, po który ja sięgam właśnie myśląc o jakiejś imprezie, kiedy chcę, nie chcę przytłaczać. Czasami mam takie dni, że po prostu, nie wiem, na przykład po ten zapach częściej bym sięgnęła na jakąś komunię, na czyjeś urodziny, jakąś taką imprezę, niż na wesele, bo on właśnie nie jest taki przytłaczający. Ja na wesele wolę przytłaczać, nie wiem co reszta otoczenia, ale on jest właśnie taki subtelny, jest bardzo, bardzo trwały, ale w tej swojej zapachowości jest wyjątkowy, jest komplementogenny, jest po prostu przepiękny. Ja się w nim czuję też pięknie, bo to jest ważne, że w każdym z tych zapachów on mnie ubiera jeszcze w taką większą pewność siebie, takie poczucie, że naprawdę wyglądam wow. Także to jest Dolce & Gabbana Q. Następny zapach, po który zawsze sięgam, to jest, słuchajcie, YSL Libre. I to jest zapach, tak, to jest mój must have. Już jedno opakowanie wykończyłam, mam drugie. I to jest zapach, bez którego, może powiem tak, większość wesel jestem ubrana w ten zapach, ale też dlatego, że troszeczkę zapach dobieram do kreacji. I to jest pierwszy raz, kiedy ja będę tak bardzo, stawiam na taki look weselny, bardzo elegancki, ponieważ ja wcześniej nosiłam takie nonszalanckie sukienki, wielkie, takie balowe wręcz, można powiedzieć. Troszeczkę z przymrużeniem oka podchodziłam do tego i w związku z tym ten zapach jakby miał przełamywać to, co oko widzi. Więc ten zapach był bardzo często na weselach ze mną, że trochę w ostatnich czasach ich było, to naprawdę bardzo często po niego sięgałam. Dalej to jest zapach, słuchajcie, na imprezy ze znajomymi, jakieś wieczorne kluby. Ja nie chodzę generalnie, ale zdarzało się. Jak na przykład jadę gdzieś do znajomych i wiem, że gdzieś wieczorem wychodzimy, nie wiem, pójdziemy sobie coś zjeść, czy pójdziemy sobie na drinki, chociaż ja też nie piję, no ale inni piją, to nieważne, oni idą na drinki, to właśnie ubieram Versace Crystal Noir. To jest zapach bardzo mocno uwodzicielski i seksowny, jest uznawany za najbardziej seksowny zapach w sumie chyba wszechczasów. Swego czasu nawet na Fragrantice można było znaleźć taką ogólnikową opinię, że ten zapach został właśnie uznany za must have imprezowy, dyskotekowy, klubowy, bo jest
bardzo, bardzo pociągający. Więc tak, to jest mój wybór, ale już nie eleganckie spotkania, tylko właśnie coś takiego luźnego, wieczornego, gdzie chce się po prostu czuć fajnie. Wtedy też ubieramy na ogół jakieś takie bardziej przylegające ciuchy, może coś bardziej seksowniejszego. Wiecie, co mam na myśli. On po prostu dopełnia stylizację moim zdaniem. Kolejny zapach to jest zapach, który ja sobie odkupiłam, kiedyś go miałam, wykończyłam, no i mam go na nowo. To jest Michael Kors Wanderlust. Ostatnich właśnie Wam mówiłam nowościach, że się martwię, żeby ta marka nie zreformułowała wszystkich zapachów i nie poszła w totalnie jakąś inną, dziwną stronę, dlatego że no, została przejęta przez inną firmę, więc to na ogół kończy się nie za dobrze dla klienta. Przynajmniej nie dla tego, kto w jakiś sposób jest związany z daną marką, właśnie przez to, jak była prowadzona przez ostatni czas. Więc no, zobaczymy, różnie może być. W każdym razie ja tutaj mam pojemność dosyć dużą, chyba 50 ml, tak? To jest zapach, po który ja sięgam właśnie też na wyjątkowe wyjścia. Bardzo często jest to wesele. To jest też zapach rozmów kwalifikacyjnych. Przetestowany, chociaż ja na rozmowie kwalifikacyjnej nie byłam już z 10 lat, myślę, spokojnie, nawet może dłużej. Także jest to przetestowane na rozmowach kwalifikacyjnych, nie przeze mnie, ale wiem, że się sprawdza, że robi bardzo dobre wrażenie. Zapach jest bardzo ważny również w tym dniu, przy takich ważniejszych rozmowach. To jest zapach, który mi się kojarzy z elegancją, z pięknem, z czymś bardzo wykwintnym, z czymś zmysłowym, z też momentami pociągającym. To jest taki wszechstronny dla mnie zapach na właśnie wyjątkowe okazje. Ja raczej go nie noszę na co dzień, rzadko się zdarza, chyba że jest to niedziela i właśnie szykuje mi się jakaś randka z Wojtkiem, to wtedy też używam je. To nie jest taki zapach frywolny, to jest zapach, który się ubiera właśnie, moim zdaniem, na wyjątkowe okazje. Dalej, to jest klasyk klasyków, to jest najklasyczniejszy z klasyków i to jest Chanel Coco Mademoiselle. Ja mam wodę perfumowaną akurat, eau de parfum. Słuchajcie, no ja już tu niewiele mam, ale to jest taki klasyczek, to jest coś, co generalnie jest świetnie odbierane przez mężczyzn. Kobiety różnie mają z tym zapachem, nieraz już zresztą o tym mówiłam, że jest to zapach, który kobiety noszą dla mężczyzn raczej, a nie dla kobiet. Kobiety nie za bardzo doceniają ten zapach, a jest on niesamowicie wykwintny. To jest coś oderwanego od tego wszystkiego, oderwanego od zapachów waniliowych, od zapachów pralinowych, gourmandowych, od kwiatowych, od owocowych. To jest po prostu taki zapach, który bardzo definiuje osobę, który zapada w pamięć. Jeżeli chcecie zapaść w pamięć na jakimś weselu, na jakiejś imprezie, może jesteście panną młodą, to jako panna młoda serdecznie polecam ten właśnie zapach, bo jest on niesamowicie wyjątkowy, ale przy tym jest klasyką, więc nie gryzie się to ani z kreacją, ani z tym, kim się w danym dniu jest, no bo jednak panna młoda, to jaki ma makijaż, jaką ma suknię, to wszystko z tym zapachem będzie grało. No i jest to taka wykwintna osoba w tym dniu, najważniejsza, wykwintna, elegancka, dostojna. Taki jest ten zapach moim zdaniem. Tego zapachu też nie mogło zabraknąć. Nie jest to Shiseido Ginza. Tego zapachu nie mogło zabraknąć, to jest Christian Dior Bois d'Argent. Tego zapachu nie mogło zabraknąć, bo to jest zapach, który też strasznie mocno kojarzy mi się z taką wykwintnością, z elegancją, z czymś ponadczasowym, z czymś, co jest niesamowicie przy ciele, bo to jest z kolei zapach bardziej dla Was, niezbyt mocno projektujący. To jest zapach trzymający się przy skórze,
który Wy będziecie czuć całą noc i dłużej, jeżeli się nie wykąpiecie. Natomiast otoczenie już aż tak go wyczuwać nie będzie, więc jeżeli nie chcecie kogoś drażnić albo ktoś ma migrenę, a wiecie, że idziecie na imprezę i będziecie siedzieć z Waszą mamą, teściem, nie wiem, z kimś z rodziny, kto migrenę ma, to może warto zadbać o jego jednak zdrowie na tej imprezie i też nie projektować nie wiadomo jakim zapachem. Ja wtedy właśnie wybieram Bois d'Argent, bo kto ze mną zatańczy, to go poczuje, natomiast tak generalnie otoczenie nie będzie za mocno go wyczuwało, ale ja sama będę go czuła przez całą noc i przez cały wieczór i da mi już i elegancję, i super samopoczucie, i takie dopełnienie mojej całej kreacji. Zostały nam 4 zapachy, no i lećmy. To jest też zapach, o tym zapachu, jeżeli myślę w ogóle o jakiejś imprezie, to też myślę o tym zapachu i to jest dla mnie taka zamiana. Czasami idzie YSL Libre, a czasami właśnie idzie ten Dolce & Gabbana D1. Bardzo wymiennie je stosuję. To jest taka właśnie czysta, moim zdaniem wanilia, tamta jest bardziej pudrowa. No, kocham ten zapach. On jest mocny, on jest mocno projektujący, on jest ogoniasty. Przynajmniej u mnie. Niektórzy mówią, że jest mydlany albo że nie pachnie na nim. Jeżeli wybrzmiewa na Was Dolce & Gabbana mydlanie, to najprawdopodobniej ogólnie nie lubicie się z taką czystą wanilią. Musicie ją mieć wkomponowaną odpowiednio, żeby zapach na Was dobrze leżał, ponieważ nie można powiedzieć, że Dolce & Gabbana czy Libre to są mydlane zapachy. One z mydłem nic nie mają wspólnego, natomiast one są strasznie mocno waniliowe i czasami jest tak, że wanilia łącząc się z naszą skórą właśnie w ten sposób wybrzmiewa. Więc jeżeli czyjaś skóra się z wanilią nie lubi, no to te propozycje nie są dla nich, bo ja jednak jestem strasznie waniliowa, u mnie zapachy wanilią też bardzo często stoją, a Dolce & Gabbana D1 to jest zawsze wybór dla mnie bezpieczny. Jak nie wiem, w co chcę się ubrać, w jaki zapach, to ten zapach zawsze wybieram, żeby już nie mieć dylematu. Ten albo właśnie YSL. Kolejny zapach to też właśnie od razu powiem o Dolce & Gabbana, ponieważ ja mam 2 i mam też wersję, słuchajcie, wieczorową, The Only One. I ja go tu wzięłam tylko dlatego, że on jest wieczorowy, bo on jest dymny. On jest bardziej też przy skórze wbrew pozorom niż The One, ten podstawowy. On przez to, że jest taki dymny, nie jest tak mocno projektujący i nie jest duszący wanilią. Jest bardziej przystępny, bardziej stonowany, zdecydowanie lepiej się układa na skórze. Jeżeli właśnie ktoś tej wanilii, jego skóra tej wanilii nie toleruje, to moim zdaniem to ta wanilia powinna być tolerowana. To nie jest YSL, absolutnie. Moim zdaniem ten zapach poszedł w totalnie inną stronę i oddalił się dosyć mocno od wanilii. To znaczy ją czuć, ale ta dymność taka tytoniowa, mam wrażenie, wieczorna właśnie, robi taką robotę, że to może być świetny zamiennik dla kogoś, coś bardzo fajnego, jeżeli nie toleruje Dolce & Gabbana D1. I zostały nam 2 zapachy. Jeden z nich to jest Good Girl Carolina Herrera. Tak sobie pomyślałam, że tego zapachu nie może zabraknąć w tym zestawieniu, dlatego że to jest esencja zapachu wyjściowego, moim zdaniem. To jest esencja elegancji, właśnie takiej szpilki na nogach, sukienki czarnej, małej, i głównie je noszę do właśnie sukienek czarnych, małych. Ja zawsze to nazywam ubraniem, że w zapach też się ubieramy i dobrze, żeby ten zapach korespondował z ubraniem. Wtedy odbiór nasz na zewnątrz jest bardziej spójny
I uwierzcie mi, że to ma znaczenie, bo wtedy więcej dostaniecie komplementów, jeżeli to wszystko gra. Bo dla kogoś wzrok wraz z zapachem musi się łączyć. Dla większości z nas wzrok z zapachem powinien się łączyć. Tak poznajemy świat, więc fajnie jest, jeżeli ubieramy coś, co podbija kreację, podkreśla, podkręca. Dla mnie to jest właśnie do szpilek i do małej czarnej zapach, więc jeżeli gdzieś wychodzicie tak dosyć elegancko, nawet jeżeli to jest tylko jakieś wieczorne przejście się po Starym Mieście i później kolacja, to właśnie to jest idealny zapach według mnie. I ostatnia moja propozycja, to jest mój najnowszy zakup. Jak w jednym z filmów mówiłam Wam o tym, że są zapachy, które skończyłam i czy chcę do nich wrócić, czy nie. Robiłam taki film. No i tam ten zapach był, że chyba chcę. I faktycznie chcę, z tym, że kupiłam tym razem Mon Guerlain wersję Intense. To jest woda perfumowana i to jest wersja intensywna. I to jest zapach, bym powiedziała, na czyjeś urodziny. Nie do końca weselny. On mi nie pokrywa się z weselem, bo to jest troszeczkę... Nie chciałabym nikogo urazić, ani w żaden sposób jakoś tego tak źle określić. Natomiast są pewne określenia w naszym języku, które przedstawiają bardzo łatwo przedstawiają nam obraz osoby, obraz postaci, co nam ułatwia wyobrażenie sobie, o co drugiej osobie chodzi. W tym przypadku powiem, że jest to taki zapach ciotki Klotki. W sensie jest przepiękny, naprawdę. Ktoś może powiedzieć, że jest zbyt właśnie ciotko-klotkowy. To znaczy dla mnie to nie jest zapach 20-latki, ale to jest zapach na wykwintne urodziny, na imprezę jubileuszową, na jakieś wystawne urodziny 40 czy 50. To jest tego typu zapach. To nie jest dla mnie zapach weselny, bo on się nie zepnie jakby z całą koncepcją takiej imprezy, ale z jakimś jubileuszem właśnie, z jakąś restauracją, z czymś wytwornym. One są nieziemsko wytworne. To jest zapach do marynarki, to jest zapach do eleganckich spodni, do garnituru. To jest tego typu zapach. Także ja uwielbiam Mon Guerlain, a Mon Guerlain Intense nie żałuję, że kupiłam i zdecydowałam się na Intense. Są po prostu przepiękne. To są dosyć takie mocne, to jest mocny zapach, niby na wanilii, ale totalnie odbiegający od tego, co Wam pokazałam. Ten zapach się nie zgrywa ani z D1, ani z YSL, ani z Good Girl, ani z The Only One. To jest totalnie inna propozycja idąca w totalnie innym kierunku. Także na tym kończę swoje zestawienie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i koniecznie czekam na Wasze zapachy, które bardzo często używacie właśnie na jakieś fajne imprezy, wesela, komunie i tego typu rzeczy. Właśnie jeszcze ten zapach na komunię, petarda. Także mam nadzieję, że się świetnie ze mną bawiliście. Ja dziękuję, uwielbiam opowiadać o perfumach, więc dla mnie nagrywanie takich filmów to jest sama przyjemność. A w niedzielę nie będzie nowości perfumowych, tylko pogadamy sobie. W końcu się wzięłam, dzięki jednej z Was, za arabskie perfumy. No i co tam w tych arabskich perfumach się dzieje i czy one są w ogóle warte uwagi? O tym w niedzielę. Zapraszam.